Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie, a ze mną już poprzez łącza Zoom w studio jest pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, a poprzednio przecież Państwo pamiętają minister rolnictwa. Witam pana. Witam panie redaktorze i witam wszystkich, którzy nas będą oglądać i którzy nas oglądają. Mam nadzieję, że niedługo znowu wrócę do tego tytułu ministra w rozmowie z panem. No, dużo się dzieje, ale wie pan, no, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że bardzo źle się dzieje w polskim rolnictwie i o tym chcę z panem rozmawiać. Ja ostatnio nagrałem nawet takiego vloga w mediach społecznościowych pod tytułem Koniec polskiego rolnictwa i spotkało się to z settysięcznym zainteresowaniem i poparciem rolników, którzy też już nie widzą perspektyw. Panie pośle, czy rzeczywiście sprawa jest beznadziejna po tym, co się dzieje w Europie i po realnym już chyba dogadaniu się w sprawie umowy Mercosur Europy z Ameryką Południową i po tej nieszczęsnej też umowie z Ukrainą, która z drugiej strony powoduje problemy dla polskich rolników i zalew tamtejszego niepełnowartościowego, na przykład zboża i innych płodów rolnych. Panie redaktorze, myślę, że to jeżeli chodzi o europejskie rolnictwo, a co za tym idzie i polskie rolnictwo, to już wyrok na niego jest podpisany dawno, bo gdybyśmy się przyjrzeli tej polityce Unii Europejskiej z tym ugórowaniem, z tym zalesianiem, to pokazuje, że ono już jest zwijane od pewnego czasu. A w tej chwili umowa Mercosuru już jest takim kropką nad i, jeżeli chodzi o zabicie europejskiego, a poza tym idzie polskiego. Dlaczego zaraz powiem o polskim rolnictwie, zabicie tego rolnictwa? Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, polityka w Unii Europejskiej od jakiegoś czasu jest prowadzona polityka niemiecka. To się zaczęło Nord Stream 2, przecież my krzyczeliśmy, że Nord Stream 2, Nord Stream 1 to jest zła polityka, to jest uzależnienie się od Rosji. Oni nas wszyscy przekonywali, Niemcy nas przekonywali, robiąc nad nami, nad naszymi głowami, robiąc deale z Rosjanami, przekonywali nas, że to musi tak być. Dzisiaj się okazało, że było to błędną polityką, że zbudowało to tak siłę Putina i Moskwy, że odważył się na wojnę na Ukrainie. I również to, co teraz się dzieje, umowa z Mercosurem, to ja to nazywam, że to jest po raz kolejny Nord Stream 2. Kolejne Nord Stream 2. Kolejna zła polityka. Zła polityka dla Unii Europejskiej, zła polityka dla rolnictwa europejskiego i zła polityka dla rolnictwa polskiego. Teraz dlaczego dla polskiego zła polityka? Albo może inaczej, panie redaktorze. Najpierw powiem, dlaczego ta polityka jest prowadzona. Dla kogo ona jest korzyścią? Ona jest korzyścią dla Niemiec. Dlaczego dla Niemiec? Bo nawet media niemieckie, proszę sprawdzić, piszą artykuły pod tytułem Krowy za samochody. To pokazuje, że będą sprowadzać z krajów Mercosur produkty spożywcze, a w tamtą stronę będą jechać samochody i inne produkty przemysłowe. Takie, które są przede wszystkim produkowane w Niemczech. Między innymi pestycydy. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, ale ponad 3000 rodzajów pestycydów stosuje się w krajach Mercosuru. Te, które już w Europie były wycofane. I co z tym się zwiąże? No, jeżeli te produkty są wycofane tu, to potrzeba rynku. A rynkiem to jest właśnie kraje Mercosuru, tam gdzie to jest pozwolone. Teraz kolejna rzecz. Dlaczego to się nie opłaci Polsce i polskim rolnikom? Mówi się przede wszystkim o produktach drób, wołowina, no i kukurydza. Drobiu już się mówi o tym, że Unia Europejska ograniczy o 70%, a podkreślam, że Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej mięsa drobiowego. To uderzy przede wszystkim w nas. Wołowinę o 50%, a kukurydzy nawet się mówi o 90%. To pokazuje, że dla nas jest to zabójstwo naszego rolnictwa. Ale również, bo my tak mówimy o rolnikach, to jest ważne, ale to również może uderzyć w naszych konsumentów. Mówiłem, że te produkty może będą tańsze, na początek przynajmniej, ale są dużo gorszej jakości, które stamtąd płyną, bo tam są stosowane pestycydy, które nie są stosowane w Europie.
Ale I to panie pośle, panie ministrze, ale czy możemy abstrahować także od tego, jakiej jakości są produkty, które zalewają nas z Ukrainy? Przecież tam ukraińskie rolnictwo ma podobne problemy. Tamże też się stosuje tam te produkty, te pestycydy już u nas z nie taką ilością substancji czynnej, fungicydy i herbicydy i podobnie też taniość tamtejszej produkcji, no wiadomo skąd, no to są nie jeden, a dwa czynniki, które trapią i mordują nasz no cały przemysł rolniczy, bo to przecież nie tylko same rolnictwo, ale i przecież działający na rzecz rolnictwa przemysł maszynowy, ale też przetwórstwo. Wiadomo, że rolnicy są właścicielami mleczarni, cukrowni, prawda? To jest wielkie morderstwo, wielkie uderzenia z dwóch stron, prawda? No tak, panie redaktorze, pan dobrze poruszył również ten drugi nurt, bo jest pierwszy nurt to są kraje Mercosur, a drugi nurt, który będzie zabijało to rolnictwo europejskie, to jest Ukraina. I nie wiem, czy pan wie, ale my w 2023 roku, w kwietniu, 15 kwietnia, zatrzymaliśmy wszystkie produkty z Unii Europejskiej. Później były to 4 zboża, te najbardziej nam szkodzące, a dzisiaj, wtedy prowadziliśmy też transport przez Polskę w tranzycie, także było kontrolowane wszystko, co przepływa przez Polskę. Dziś zrezygnowano z tranzytu i gorsza rzecz jeszcze, rezygnują z Sentu. Sent to jest taki system europejski, który dokładnie sprawdza, mówi nam dokładnie, skąd produkty i gdzie one płyną, gdzie one jadą. Ten rząd na wniosek Unii Europejskiej rezygnuje z systemu Sentu. Także my nie będziemy wiedzieć, skąd i gdzie produkty ukraińskie jadą. I to jest też problem. Panie pośle, no widzimy tutaj te dwa zagrożenia. Możemy sobie o nich jeszcze trochę porozmawiać, no ale chyba najważniejsze pytanie jest, czy pana zdaniem możemy jeszcze coś uratować, bo no widzimy, jak dba o rolników, a właściwie jak tragicznie ich traktuje rząd Donalda Tuska. Wyście jeszcze jakąś tam jednak odpowiedzialność brali na siebie. No trzeba powiedzieć, że to, co pan mówi, jest prawdą, że były próby obrony polskiej wsi, były też różne programy dotacyjne, mniej lub bardziej doskonałe, no ale jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości w pewnym stopniu liczył się z rolnikami, no ale tutaj mamy do czynienia z dramatem i ponawiam pytanie, czy coś się da jeszcze uratować? Jak pan to widzi? No, my największe, co straciliśmy jako Polska, to było pierwsze półrocze tego roku, dlatego że my jako Polska mieliśmy prezydencję w Unii Europejskiej. My przewodniczyliśmy Unii Europejskiej i wtedy ten rząd nie zrobił nic, żeby znaleźć mniejszość blokującą. A były chętne kraje do tego, żeby dyskutować. Włosi byli chętni, Francuzi byli chętni, no jeżeli jeszcze by do tego doszła Polska i wystarczyło mały kraj jeszcze, Litwa, wszystko jedno, który mały kraj, bo tam jest zapisane, że 35% ludności lub i 4 kraje. I można to było zrobić, ten rząd nie zrobił tego. I ja to nawet mówiłem w kampanii wyborczej, że oni krzyczą, że są przeciwko Mercosur, no bo była kampania wyborcza, a było czuć już, że Donald Tusk mentalnie sprzedał już to rolnictwo, to znaczy on się już zgodził na tę umowę. I kolejną rzecz, którą zrobiono w Unii Europejskiej, to tą umowę podzielono na dwa. Tą część polityczną i część handlową. I część handlową podzielono po to, żeby za część handlową decydowała Bruksela, Unia Europejska. Nie kraje Unii Europejskiej, tylko Bruksela. Także dzisiaj Bruksela będzie za nas decydować w sprawie umowy Mercosuru. Wiemy o tym, że prezydent robi wszystko, bo spotkał się we Włoszech, spotkał się w Niemczech, spotkał się we Francji, rozmawia, żeby tą mniejszość blokującą zrobić. Ale obecny rząd nie zrobił nic, żeby tą mniejszość znaleźć. My, gdy mieliśmy odpowiedzialność za Polskę, wtedy, co pan mówi, że z naszej strony płynęła pomoc, 15 miliardów złotych. Takiej pomocy dla polskiego rolnika nie popłynęło nigdy. No dobra, ktoś powie, nie budujmy rolnictwa na dotacji. Ja się z tym zgadzam. Ale są takie momenty, jak na przykład teraz.
Bo wtedy pszenica kosztowała po 1000 zł i dopłata była 400 zł do tony, a teraz pszenica kosztuje 700 zł i nie ma żadnej dopłat. Minister na dożynkach prezydenckich, tak samo i na dożynkach jasnogórskich, gdzie został wyśmiany, znaczy może wygwizdany, przepraszam, został wygwizdany, mówił, że da kredyty. Jeszcze bardziej zadłuża naszego rolnika. Nie da pomocy, tylko da kredyty. Ale wracając do tego, dlaczego nam się to udało? Dlaczego nam się udało zatrzymać produkty ukraińskie wbrew Unii Europejskiej? Bo ja zbudowałem koalicję krajów przyfrontowych. Politycznie różniliśmy się z tymi krajami, z rządami tych krajów, ale mieliśmy wspólny cel: zatrzymać produkty ukraińskie. I nam się to udało. 5 krajów zbudowało koalicję pod naszym przewodnictwem, pod moim przewodnictwem. To dla mnie był wielki zaszczyt, że mogliśmy to zrobić. Wie pan, że ten rząd całkowicie zrezygnował z tej koalicji? Tej koalicji już nie ma. Nie ma stworzonej tej koalicji. Znaczy, pozbyli się tej koalicji. Szacunek wielki. Ja pamiętam te wydarzenia, pamiętam pana w tamtym okresie. Zawsze będę pana za to szanował. Natomiast, panie pośle, panie ministrze, co teraz? Bo to jest kluczowe pytanie. Czy poza tym, że możemy doprowadzić do jakiejś rewolucji, w cudzysłowie oczywiście, i zmienić rząd, to czy jeszcze coś możemy? Czy pan jako lider opozycji w dziedzinie rolnictwa z całą pewnością może coś przedsięwziąć, bo mam wrażenie, że rolników ogarnęła apatia całkowita. No, te wszystkie jakieś inicjatywy, żeby coś zrobić, rozmowy z izbami, żeby znowu pojawiły się jakieś protesty, to, co jeszcze miało miejsce w 2014 roku, co jeszcze obserwowaliśmy z wielką nadzieją, taką integrację środowiska rolniczego w skali kraju. No dziś już nie ma o tym, nie ma po tym śladu. Rolnicy spuścili nos na kwintę. Mówi się, że zostali troszeczkę rozegrani przez izby rolnicze, które ich reprezentują, które się tam podogadywały z rządem Tuska. Nie wiem, jakie pan ma na to zdanie, o tym zdanie. No i ponawiam jeszcze raz. Co możemy zrobić? Co możemy ugrać tu i teraz? No pierwsze, no to co robi prezydent jest wielką rzeczą, bo jeździ w tej chwili po krajach europejskich po to, żeby namawiać i mówić, że Polska jest przeciwko tej umowie i szuka jeszcze, to ratuje tą sytuację, którą zaspał rząd. Nawet nie wiem, czy zaspał, oni to zrobili moim zdaniem specjalnie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, panie redaktorze, no ja jednak uważam, że siła w tej kwestii to siła w rolnikach. To, że się udało zatrzymać pewne zapisy Zielonego Ładu, między innymi ugorowani i tak dalej, to tak naprawdę to zrobili rolnicy. Rolnicy polscy, rolnicy francuscy. I ta siła powinna być. Wracając znowu do tej koalicji, panie redaktorze, wie pan, gdzie się zaczęła budowa tej koalicji? Na spotkaniach związków zawodowych rolniczych, w których ja brałem udział. Spotkania ze wszystkich krajów, nie tylko z Polski, ale byli tam związki z Czech, ze Słowacji, z Rumunii, z Bułgarii, z Węgier i my jako Polska, i my tam stworzyliśmy już wtedy koalicję związkową. Potrzeba jest siły rolników. Ja wiem o tym, to co pan powiedział. Rolnicy w Polsce są rozbici, bo jedni są, no nazwijmy to, w kieszeni obecnego rządu, bo są tacy, którzy tam siedzą i mają pewne z tego konfitury, między innymi córka może być gdzieś prezesem, nie chcę mówić dokładnie nazwisk, kogo mam na myśli, jakiejś spółce państwowej, ktoś tam dostał jakieś stanowisko i siedzą w kieszeni. Pozostali zostali wystraszeni, bo rząd użył gazu, rząd użył pałek, rząd głodujących nawet nie odwiedził głodujących rolników, spacyfikował rolników obecny rząd i stąd nie ma protestów. To jest problem, ale ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że rolnicy zobaczą, że tylko i wyłącznie ich siła może tę sprawę zatrzymać. Nic innego nie zatrzyma, oprócz właśnie siły rolników i z pomocą pana prezydenta, w którym ja mam wielkie nadzieje. Ale czy widzi pan jeszcze jakąś szansę na powstrzymanie choćby Mercosur? Czy taka ścieżka, no czy taka ścieżka technicznie chociażby jeszcze istnieje? Istnieje tylko i wyłącznie 35% ludności Europy, to znaczy to jest ta mniejszość blokująca, no w tym 4 kraje. Jest to jeszcze możliwe. Jeżeli nam się uda przekonać te kraje, ale nam to mam na myśli i prezydenta
i rolników, bo na rząd nie liczę, bo oni tego nie chcą zrobić, bo moim zdaniem Tusk już, premier Tusk już tą sprawę sprzedał Ursuli von der Leyen. Dlaczego Ursuli von der Leyen? No przecież, panie redaktorze, ona jest Niemką, a ta umowa służy tylko Niemcom. Także tak naprawdę ja mam takie wrażenie, może ktoś powie, że no, tworzę różne historie. Moim zdaniem to, co się dzieje w tej chwili w Europie, w Unii Europejskiej, to Niemcy ze swoimi koalicjantami bez wojny podejmują decyzje za nas już. Z czym my się nie zgadzamy, z czym mówimy, że to jest błąd. Dlatego znowu wrócę do tej czasu, kiedy byłem ministrem. My zatrzymaliśmy wtedy tą granicę wbrew Unii Europejskiej. Mnie osobiście straszono sankcjami. Ale my mówiliśmy wtedy, że interes polskiego rolnika jest ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy Unii Europejskiej. I nam się udało. A dziś tego twardego stanowiska brakuje. Mi cały czas w uszach dźwięczy ta wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego z trybuny sejmowej, pan na pewno też ją pamięta, kiedy to publicznie powiedział, że Donald Tusk jest agentem niemieckim. I co? No tak, niektórzy wtedy go atakowali za to. No może agentem, mając na myśli to, że realizuje w Polsce politykę niemiecką. W interesie Niemiec, a nie w interesie Polski. No tak, no to... przecież ani nie został pozwany za to prezes Kaczyński, ani nawet specjalnie nikt, no wszyscy to do wiadomości przyjęli. No nie było żadnych ani medialnych protestów, ani jakichś no, wypowiedzi rządowych podówczas, więc to wie pan, to brzmi strasznie, ale jakże realistycznie, no tak to wygląda. Połączmy kropki. Ale, panie redaktorze, obecni posłowie partii rządzącej albo są tak, no, mają taką małą wiedzę, albo są tak zaślepieni w Donalda Tuska, bo dziś byłem w programie, jednym z programów z takim młodym posłem z mojego regionu tak naprawdę, z Tomaszowa Witczakiem. I wie pan, co on potrafi powiedzieć? Że nie jest to czas na walkę o reparacje. No to kiedy jest ten czas? Jeżeli jesteśmy już, 80 parę lat po wojnie i nie jest to jeszcze czas na walczenie o reparacje, to kiedy? Dlatego, panie redaktorze, ja zastanawiam się, czy oni to robią ze swojej niewiedzy, to czytaj głupoty, czy są tak bardzo zaślepieni. To też jeszcze gorsze. No to mówię, mądrej głowie dość posłowie. Któryś już raz rozmawiamy na antenie telewizyjnej i któryś już raz ta rozmowa gdzieś w pewnym momencie musi zawierać apel do polskich rolników, żeby się wreszcie obudzili, żeby zrozumieli, że no tu już larum grają. Ja mówię, przebywam w środowisku rolniczym, mam wielu sąsiadów, wielu przyjaciół i rodzinę z tego kręgu, no i tu, wie pan, no ja widzę po prostu postawę kapitulacyjną. No ja ubolewam nad tym, ja nad tym ubolewam, ale było teraz spotkanie, panie redaktorze, parę dni temu w kancelarii prezydenta, no, z inicjatywy prezydenta wszystkich związków rolniczych, w tym też Izby Rolniczej oczywiście, o której pan mówił, i wtedy tam właśnie padło ta jedna rzecz, że jeżeli chcemy wywalczyć te sprawy, to musimy być jednością. Mimo że mamy różne poglądy polityczne. Mało tego, tam były nawet związki, szefowie tych związków, którzy popierali innego kandydata na prezydenta niż Karol Nawrocki. Byli. Ale jeżeli w tej sprawie naszej rolniczej, naszego interesu narodowego, nie tylko rolniczego, będziemy umieli się zjednoczyć, to możemy to wygrać. I ja dziękuję panu prezydentowi i panu ministrowi Obszańskiemu, bo jest doradcą pana prezydenta, że tę inicjatywę podjął, żeby próbować, żeby te środowiska rolnicze, mimo, tak jak powiedziałem, różnic, je łączyć, bo to jest jedyna szansa, żebyśmy walczyli o te nasze sprawy narodowe. Mamy jeszcze na koniec taką dykteryjkę, no bo z rządu, no już tam z górą miesiąc temu odszedł pan Kołodziejczak, czy też został usunięty w ramach swoistej rekonstrukcji. No i teraz nagle oczy mu się otworzyły. Zaczyna opowiadać różne rzeczy, które negował jako minister. Jak pan ocenia tą postać ministra Kołodziejczaka? Czy to zdrajca, karierowicz, czy może no, Szaweł, który stał się Pawłem? Panie redaktorze, ja powiem tak, no powinienem go troszeczkę z przymrużeniem oka traktować, z wielu względów, nawet z tego, że do ministerstwa weszli na siłę w jakiś sposób forsując bramki,
ale nie chcę tak go oceniać. Ja myślę, że tak, on miał szansę być przywódcą rolników. Naprawdę miał szansę. I wtedy, gdy ja byłem ministrem i patrzyłem na to, jak on protestuje, to ja patrzyłem na to z podziwiem, bo brakowało takiego, przepraszam, takiego drugiego lepera. I on był takim drugim leperem, młodym drugim leperem i nawet mi się to osobiście podobało, bo potrzeba takiego człowieka. Ale jego tak szybko go, po chłopsku bym powiedział, bo wycina się pewną część ciała. Po chłopsku po prostu go całkowicie wycięli z tej polityki, robiąc z niego ministra, bo on się sam wyciął. On w tej chwili już nie ma w środowisku rolniczym żadnego poparcia i nie będzie miał. I trochę szkoda, bo nam dzisiaj chyba trochę brakuje takiego przywódcy rolniczego. Potrzebny byłby taki człowiek, który pociągnie rolników i powie: za mną panowie, idziemy walczyć o nasze sprawy. Rolnicy do dzisiaj wspominają z sentymentem Andrzeja Lepera. Ja myślę, że właśnie taką rolę może spełnić środowisko pana prezydenta. To, co się stało z tym spotkaniem i z tym, że te związki na to spotkanie przyszły i że mówiły jednym głosem o sprawach rolniczych. Także mam wielką nadzieję, że takim właśnie kimś, kto powie: chłopy, rolnicy, za mną, w waszych sprawach będziemy walczyć razem, będzie prezydent. I tam jest też taka postać, no, pana poprzednik, ale też osoba niebłaha, nieprzeciętna. Myślę tu o panu ministrze Ardanowskim. Zgadza się, jest tam Ardanowski, jest tam Obszański, jest tam pani pani minister Anna Gębicka. Jest nas kilka osób tam, dla których rolnictwo, no, nie czujemy to rolnictwo i to rolnictwo jest w sercu, nie tylko na ustach, ale w sercu. Ja jestem rolnikiem, także ja to czuję. Ale jak w takim razie, no, po tym wszystkim, co widzimy, po tym wielkim milczeniu, odnajdzie się PSL w najbliższych wyborach? No bo wie pan, ja sobie nie wyobrażam polskiego rolnika, który po tym wszystkim idzie głosować na PSL. Jakoś mi się to w głowie nie mieści. Panie redaktorze, po tym wszystkim, co się teraz dzieje, że nie ma żadnej pomocy dla polskiego rolnika, że tak naprawdę minister, kpiąc z rolnika, mówi, że możecie sobie wziąć kredyty, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę Wincenty Witos mówił, że chłop w najtrudniejszych momentach zachował narodowość, ziemię i religię. A oni co zrobili? Oni oficjalnie, to znaczy mówimy o wierchuszce, nie o rolnikach, poparli pana Trzaskowskiego na prezydenta. Mało tego, w Łodzi ten Kosiniak-Kamysz zawiózł Trzaskowskiego na grób Wincentego Witosa. To jest zdrada wartości. Tych właśnie wartości, którymi żył Wincenty Witos i którymi żyje zwykły członek PSL-u. Tu na dole, tu u mnie. Tak. Jest tam wielu takich, którzy chodzą do kościoła, którzy żyją wartościami, dla których ziemia, dla których rolnictwo jest ważne. A ci na górze właśnie, co podejmują tę decyzję, podjęli taką decyzję, żeby poprzeć. Oni stracili całkowicie swoją wiarygodność. Całkowicie. Karierowiczostwo. To chyba jest takie słowo, które zamyka dyskusję o PSL-u i powoduje, że ta partia nie ma żadnych szans moim zdaniem, choć różnymi drogami losy wyborów chodzą Jasne. I kto wie. W każdym razie, życząc panu sukcesu wyborczego i życząc panu powodzenia w tej walce o wszystko, bo teraz to jest walka już o wszystko, na śmierć i życie polskiego rolnictwa. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim gościem był pan Robert Telus, poseł, były minister rolnictwa. Dziękuję bardzo, ale panie redaktorze, jesteśmy w momencie dożynek. Wszystkim rolnikom dziękuję za ich trud, za tą pracę, za to, że żywią i bronią, za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe. I niech Pan Bóg daje jak najwięcej takiego szczęścia i szczęści w tej całej pracy. Szczęść Boże wszystkim rolnikom. I może jeszcze jedno, wytrzymajcie. A jeśli podobał Wam się ten materiał, proszę bardzo, w mediach społecznościowych pod nim znajdziecie link do wsparcia, a w telewizjach kablowych bardzo prosimy o pozostanie z naszym kanałem. Dziękuję bardzo.